Szanowni Państwo, w tym materiale przedstawię kolejną część mojego porównawczego testu bitów. Tym razem jedne z najbardziej chwalonych, ale i najdroższych końcówek wkrętarskich – Wera Impactor. Zobaczmy, jak się spisują. Testowane w tym odcinku bity pochodzą z zestawu Wera BitCheck 30 Impactor 1. Z opakowania dowiadujemy się, że bity te przygotowane są z myślą o wkrętarkach udarowych i posiadają strefę skretną, przedłużającą ich żywotność. Dodatkowo sama przedłużka zawarta w zestawie posiada dodatkowe dwie strefy skrętne, które w połączeniu ze strefą samego bitu określane są przez producenta jako system Tri-Torsion. Korzystanie z bitów zamontowanych na takim adapterze ma potencjalnie dodatkowo zwiększyć ich żywotność. Druga cecha, na którą zwraca uwagę producent, to powłoka diamentowa, która jest stosowana na czubku grotów, aby zwiększyć tarcie o gniazdo łba wkręta i zmniejszyć efekt wyślizgiwania się końcówki zwany come-outem. Poniżej mamy dokładną specyfikację, jakie 29 bitów znalazło się w komplecie. Są to końcówki PH, PZ, Torx oraz imbusowe. Warto zauważyć, że bit każdego typu ma ściśle przypisany kod producenta, bowiem Wera dostarcza wielu różnych końcówek wkrętarskich opracowanych z myślą o pracy z zakrętarkami udarowymi. Oczywiście 30. elementem zestawu jest przedłużka magnetyczna z pierścieniem magnetycznym przytrzymującym łeb wkrętu. Bliźniaczy zestaw o podobnym oznaczeniu, różniący się tylko cyfrą 2 zamiast 1 na końcu, zawiera inną przedłużkę, również wyposażoną w dwie dodatkowe strefy skrętne, ale już pozbawioną wspomnianego pierścienia magnetycznego. No to zobaczmy, co jest w środku opakowania. Niewielki organizer o wymiarach około 133 na 63 na 20 mm. Bity nie są w nim szczelnie zamknięte, natomiast aby się do nich dostać, trzeba odchylić jego górną część. Przy okazji staje się ona podpórką, a dzięki niej możemy wygodnie odstawić bity w trakcie pracy. W środku znajdujemy jeszcze broszurę informacyjną na temat przedłużek, nie tylko wspomnianych przed chwilą adapterów serii Impactor, ale również tzw. Rapidaptorów. Wyjaśnione są w niej wszystkie podstawowe cechy tych produktów, ale o samej przedłużce opowiem za chwilę. Trzeba przyznać, że ten organizer dzięki wyprofilowaniu wierzchu dosyć wygodnie trzyma się w dłoni. Nie ma tutaj jednak już więcej żadnych udogodnień związanych z jego przenoszeniem czy przechowywaniem. Adapter wysuwany jest z boku, niezależnie od bitów i można to zrobić nawet przy zamkniętym organizerze. Natomiast po jego otwarciu końcówki wkrętarskie widzimy zorganizowane w dwóch rzędach. Aby był do nich wygodniejszy dostęp, tylny rząd jest odchylany i dzięki temu tworzy się większa przestrzeń na palce. Warto tutaj zauważyć, że to rozwiązanie pozwala na swobodne wyciąganie końcówek, nawet gdy mamy ubrane rękawice. Same bity w organizerze trzymają się pewnie. Przyjrzyjmy się teraz końcówkom wkrętarskim. Na chwycie znajdujemy oznaczenie kodowe bitu, które pośrednio wskazuje typ grotu oraz do której serii osprzętów Wera dana końcówka należy. Część środkowa została intencjonalnie przewężona. Jest to, o czym wielokrotnie wspominałem już na swoim kanale, typowa metoda stosowana w tzw. bitach udarowych do ograniczania chwilowych wysokich momentów siły generowanych przez wkrętarki udarowe na końcach grotu. Ma to zmniejszać występujące w nich naprężenia, a w konsekwencji zwiększać ich żywotność. Ponadto w tej części założona jest kolorowa koszulka. Barwa koduje typ grotu i tak: czerwona to PH, grafitowa to PZ, zielona to Torx, niebieska to imbus, a żółta to płaski. Ponadto cyfrą oznaczony jest rozmiar końcówki. Ułatwia to szybkie wyszukiwanie potrzebnego bitu w zestawie. Producent tę cechę nazwał Take It Easy. Sam grot, według producenta, pokryty jest proszkiem diamentowym, którego celem, jak już wspomniałem, jest zapobieganie wyślizgiwaniu się końcówki z gniazda wkrętu. Producent nie precyzuje, jakiego typu stali użył, ani jakiego typu powłokę zastosował. Mi udało się dotrzeć tylko do informacji, że jest to odmiana stali stopowej, a czarna powłoka końcówek powstaje w wyniku oksydacji. Sam adapter Impactor z pierścieniem magnetycznym miałem okazję omawiać już w jednym z pierwszych materiałów na tym kanale. Warto zauważyć, że nie ma on blokady mechanicznej bita. Sama końcówka wkrętarska wkładana jest dosyć łatwo i przytrzymywana wewnętrznym magnesem. Z kolei kołnierz tej przedłużki można wysunąć,
tak aby magnes na jego krawędzi przytrzymywał wkręt w trakcie pracy wkrętarką. Warte odnotowania jest to, że obraca się on niezależnie od reszty adaptera, a zatem w trakcie wkręcania możemy sobie pomóc, przytrzymując w tym miejscu przedłużkę palcami. Oczywiście przedłużka posiada dwie strefy skrętne. Jedna widoczna między kołnierzem a chwytem i druga ukryta pod samym kołnierzem, co w połączeniu z trzecią strefą skrętną samego bitu tworzy tak zwany system tritorsion. Niektóre adaptery Very mają jednak tylko pojedynczą strefę skrętną i wówczas w połączeniu z bitami udarowymi tworzą tak zwany system bitorsion. Przejdźmy zatem do testów. Przeprowadzam je zgodnie z przyjętą metodologią. Po 100 wkrętów z łbami PH2, PZ2 i Torx25 wkręcam w kantówkę sosnową, pokazując stopień degradacji grotu po każdej dziesiątce. Zaczynam od grotów typu PH2. Oczywiste jest, że ten typ bitów ulega zużyciu. Nie postępuje ono zbyt szybko, a zauważalna degradacja ma miejsce głównie na samym końcu grotu. Co prawda pełne porównanie z bitami pozostałych marek zostanie przedstawione w oddzielnym materiale, to jednak można już teraz zauważyć, że zużycie bitów Very po 100 wkrętach jest mniejsze niż Erbauerów po 10. Oczywiście starciu ulega wierzchnia powłoka, ale i ten proces postępuje wolniej niż w przypadku niektórych innych końcówek wkrętarskich. Druga część testu dotyczy bitów PZ2.
Tutaj zużycie jest mniejsze niż w przypadku PH2 i dotyczy głównie krawędzi grotu, zwłaszcza na wysokości, na którą zagłębia się on w łbie wkręta. Również i w tym przypadku starciu ulega wierzchnia powłoka zabezpieczająca. W ostatniej części testuję bity Torx 25. W tym przypadku trudno zauważyć uszkodzenia związane z kształtem grotu. Podobnie jednak jak w poprzednich przypadkach, ściera się wierzchnia powłoka. Podsumowując, bity Wera sprawiają zdecydowanie dobre wrażenie. Ich zużycie w czasie jest zdecydowanie jednym z mniejszych. Czy jednak warto Majsterkowiczowi za nie wyłożyć kilkukrotnie większą kwotę niż w przypadku pozostałych, nawet markowych końcówek? Mam nadzieję, że po materiale podsumowującym wszystkie przeprowadzone przeze mnie testy, każdy będzie bliższy udzielenia sobie odpowiedzi na to pytanie.